Tracimy linię 3,3 i 1,8. Podnieśmy temperaturę hota do 320 stopni. Siemanko, Konrad z tej strony, z kanału Siemaszko Lab. Śmieję się, bo przed chwilą miałem takie ujęcie, które wydawało mi się, że całkiem nieźle mi poszło i taki zadowolony, że już to nagrane, że mam to dobre ujęcie. Na pewno ci, co kręcą, to wiedzą mniej więcej o co chodzi, że wyszło fajnie, a okazuje się, że albo się nie włączy nagrywanie, a tutaj gorsza i śmieszniejsza sprawa, bo nie tyle, że nie włączyłem, bo włączyłem nagrywanie, ale z makietą jakby w tle testu poprzedniej karty, więc dobra. Dobra. To jeszcze raz. Dzień dobry. Jesteś na kanale Siemaszko Lab. Ja jestem Konrad. Tak sobie dzisiaj myślałem, że głupie jest to, że z miniaturki danego filmu już wiecie, o czym będzie ten odcinek. Ciężko będzie was w jakikolwiek sposób zaskoczyć, więc wiecie, co będzie tematem tego odcinka. Natomiast może tutaj jednak was odrobinę zaskoczę, ponieważ trzymam tu na kolanach ten temat dzisiejszego odcinka i bohaterem dzisiejszego odcinka będzie elektryczny rękawnik. Co wy na to? Serio? Tutaj jest nasz bohater. Nie, no dobra, żartuję. Jest nasz bohater i tak przyjechał, z Marcinem przyjechał, który jest moim kumplem i który poprosił mnie tutaj o pomoc. Mam nadzieję, że się uda. A co my mamy? Co moglibyśmy mieć, nie? Jak nie kartę. Kartę graficzną, którą wiecie, bo z miniaturki, z tytułu tego filmu się dowiedzieliście, więc dobra. Natomiast karta, która konkretnie oberwała i to też pewnie z miniaturki wiecie, bo tu było przepięcie od strony HDMI i teraz nie wiem, czy to było. I Marcin też nie wie, czy to było, bo to było w okresie burzowym, natomiast nie wie, czy to od burzy, czy to od przepięcia. Natomiast mówi, że telewizor się uszkodził przez ten port HDMI, mogło pójść od telewizora, nie mógł wyciągnąć przewodu z portu HDMI, więc tutaj, no i zresztą widzę, tutaj pięknie to wygląda. I nie głupio pachnie. Prawie jak na grillu. I będziemy próbować, nie wiem, czy się uda. Więc nawet nie wiem, czy będzie opublikowany ten odcinek, a czy musi być odcinek publikowany zawsze, jak się udaje? Może chyba nie, co? Dobra, zabieramy się za tą kartę, a tak w ogóle, to słuchajcie, ale to bardzo wam dziękuję za komentarze. Jesteście niesamowici, naprawdę jesteście tak aktywni, to w pewien sposób przerasta w ogóle to, co się dzieje mnie w głowie, ponieważ no, tych komentarzy jest tak dużo, mnóstwo przydatnych naprawdę porad, angażujecie się w naprawę 3090 i tu musimy tą naprawę uruchomić ponownie, musimy dokończyć tą naprawę, bo kilka osób mi świetne kierunki naprowadziło mnie kierunkami i tutaj grzechem byłoby nie skorzystać, a poza tym to chyba tak na tym to polega, że kanał jest też po to, żebyśmy mogli tutaj razem wspólnie rozwiązywać problemy związane z elektroniką, z naprawą elektroniki, więc bardzo wam dziękuję. Mógłbym tutaj użyć pewnie kilka imion, które znacie również sami osobiście i oglądacie, natomiast i też bardzo oczywiście dziękuję, to jest niesamowite. Natomiast byłoby chyba to nie fair względem wszystkich ludzi, którzy naprawdę jako tutaj wielka społeczność robicie olbrzymią i naprawdę świetną robotę. Bardzo wam za to dziękuję. I już tym długim wstępem rozpoczynamy naprawę, co? Bo w końcu po to tu jesteśmy. Mówiłem już, RTX 3070. Jak dobrze pójdzie, może byśmy go zmodowali? Bo można, da się. To jest 8 gigowa, można go zmodować do 16. Ale skąd weźmiemy kości? Dobra. A nie, tam idą DDR6, nie 6X. Może, zobaczymy. Dobra, lecimy.
Ej, wybaczcie, ale nie nagrywam tego trzeci raz. Nie podchodzę do tego trzeci raz. Ja wiem, połowę tego nagrania patrzyłem się w innym kierunku, a po grillu sobie załatwiłem nos, więc... Ale to wybaczcie mi, dobra? Nie każcie mi nagrywać tego jeszcze raz. Zaraz to sobie wytrę i lecimy dalej. Dobra, i co myślicie o tym? Jak to wygląda? Czekajcie, pokażę wam to może jakoś dokładniej. Gruba sprawa, co? Ja nie będę mówił, żebyście w komentarzu mi pisali, jakie są szanse na uratowanie tego z waszej perspektywy, ale trudno być tu optymistą, co? Ale trzeba być optymistą, bo gdybyśmy nie byli optymistami, to może w ogóle nie warto byłoby się za to zabierać albo za większej rzeczy w życiu, więc musimy się uczyć też często na błędach, ale inaczej nie nauczymy się tego wszystkiego, czego chcemy się nauczyć. Dobra, dosyć filozofowania, bo tu patrzę w ostatnim odcinku trochę filozofii i w tym odcinku też, więc dobra, tak to wygląda ten port. Nie jeden, bo tu widzę, że to będzie więcej problemów. Dobra, trzeba ją rozkręcać, co? Dobra, słuchajcie, nie wiem, czy będzie mnie teraz lepiej słychać, czy nie, ale bo tam w poprzednim odcinku była uwaga też względem mikrofonu, który tam były pewne uwagi do dźwięku, a wiecie co zauważyłem teraz? Że nie wpięty jest do końca. Nie wiem, czy to w mono działało, czy jak? Że to w ogóle działało, to jakiś cud. Dobra, w każdym razie wpiąłem i wracamy do tej karty. Czekajcie, co tu się stało? Co tu się wydarzyło? Kamera się przybliżyła, czy coś. Dobra, karta jest tu. Tu w gaming. Ładna. Ogólnie widać w bardzo ładnym, zadbanym stanie. Ale tu nadszedł pech i rozwalił tą kartę. Tu w RTX 3070 8-gigowy. Tak jest na etykiecie. Otwieramy? Otwieramy, no. Na co tutaj czekać? Przyspieszymy, nie? Otwarcie karty i jak już będę otwierał, bo sam jestem ciekawy, co tam się w środku dzieje, więc widzimy się pewnie za chwileczkę. Co elektronicy lubią najbardziej? Plomby. I to nie takie sztuczne plomby, tylko prawdziwe plomby, niedotykane, nieurywane, nienaklejane. Prawdziwa plomba. Karta nie była jeszcze otwierana. To co? Czas ją rozdziewiczyć, nie? Lecimy. Załatwmy jakieś pudełeczko na śrubki. Nie wiem jaki wasz jest sposób i jakie macie pudełeczka, ale ja mam. Dzisiaj było kuchnia tajska, a tu był ryż, więc... A teraz będą śrubki i części do karty. I lecimy. Nic wam nie pokazuję, dobra. Dwie wtyczki 8-pinowe, czyli tak jak ostatnio w naszej 3090, z czego druga, to była chyba druga. Wiecie, jak się to, znaczy na tyle nieco skończyło, jak na tą chwilę, jaki mamy stan tej karty. Dobra, malutkimi kroczkami już zaraz będę ją rozpoławiał, otwierał, a tam w tle mam taką niespodziankę jeszcze. Nie wiem, czy dla was, czy dla siebie, bo już zaczynam wykorzystywać kartę tą 3090. Już jedno wykorzystanie jest i obiecałem wam, że kiedyś wam to pokażę, więc na razie nie będę tego zdradzał. A to, czy ta druga rzecz, którą robię teraz, to być może będzie jako wstęp do tego filmu, więc jeżeli nie jest, to znaczy, że się nie udało. Jeżeli jest, to znaczy, że już wiecie, co to jest. Także, ale dobra, wracamy do karty. Karta. Widzicie to? Nie widzicie, czekajcie. Zaraz czekajcie, muszę odpiąć szybko wtyczki.
No chodź. Dobrze, ty idź sobie na bok. O, mięciutkie jeszcze termopady. Także ty sobie na bok, a tu będziemy pokazywać teraz nasze piękne dzieło zniszczenia. Znaczy nie naszego zniszczenia, broń Cię Boże. Wow. Mieliście taką robotę już kiedyś? To będzie wyzwanie. Patrzcie tutaj. Patrzcie, o tu. Tu jest normalnie stal. Tu się stopiło. Tu prawdopodobnie tu się stopiło i spadło tu kulka. Ale co dalej? Słuchajcie, nie, ja już strasznie mnie nosi, żeby chociażby cewki pomierzyć, tak? Bo jeżeli tutaj będzie przysłowiowa dupa, to może nie warto w ogóle się tym zajmować, więc co? Miernik. Mój miernik z bluetoothem. Gdzie on tu? Taki, żeby nie było. Ja tam w którymś odcinku źle powiedziałem, że on ma oporność z dokładnością po przecinku jedną pozycją, bo to byłoby chyba głupie, nie? Dobra, mamy. Okej, działa. To szybciutko. Macie widok? Macie widok. Lecimy po cewkach. Złapmy sobie jakąś w miarę dobrą masę. I od czego zaczniemy? Od linii 12V. O Jezu, przepraszam was. To znaczy nie was, kamera oberwała. Linia 12V. Czekajcie, tak żebyście dobrze to widzieli. Aj, dobra. To. O. Dobra, linia 12V. Jedna wtyczka jest ok. Druga. Żyjemy. To co? Tu będzie gdzieś. Co to będzie? 5V? Czy to będzie 5V pewnie? Tu. O, ho. Dobra, to nie wiem, czy tu będzie 5V. Co tu mamy? O dziwo mamy wysoko. Tu, co to będzie? PEX? Ho. I co? Dziękujemy, składamy kartę i mówimy do widzenia. Pamięci, patrzcie, pamięci są ok. Czyli tam, ale to cewka od linii ja muszę, patrzcie, to też pamięci? Jaka oporność powinna być na rdzeniu? Dobra, tu pewnie rdzeń, dobra. 3 fazy do rdzenia i dwie cewki do pamięci. Czyli tu, słuchajcie, tu 100 milionów. Procesor żyje, moim zdaniem. Procesor moim zdaniem żyje. Ale to moim zdaniem to jest linia 5V. A to moim zdaniem jest PEX, ale to moje zdanie się tutaj może nie liczyć zupełnie. Przynajmniej do chwili. A tu jeszcze mamy, czekajcie, bo tu jest też. No tak, bo to byłoby głupio na 3 fazach, tylko że procesor stał, nie? Tu mamy też fazy, ale to też chyba fazy, z tego co widzę, tam około tych 100 milionów będzie, co? Czy nie? No to nie jest miernik, który będzie pokazywał mi dobre wartości, jeżeli chodzi o mierzenie procesora, więc... No ale tu można powiedzieć, że coś tu się zadziało. Tu są wszystkie fazy od procesora. Czyli wygląda na to, że raz, 2, 3, 4, ale weźmiemy board view i się dowiemy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 faz procesora i 2 cewki od pamięci. Przepraszam, się zawiesiłem. Myśli wyprzedzają słowa, więc gdzieś myślę już o czymś innym, a tu jeszcze jest cewka. Co tu mamy? O, tu jest PEX. Dobra, ok. Czyli PEX jest tutaj. Czyli tu mamy zwarcie.
Tu jeszcze ma. A tutaj już mierzyliśmy, nie? Czyli tu będzie prawdopodobnie 12V od linii PCI Express. Czyli stąd. Kurde, nie widać. Tu, stąd. No zresztą widać nawet tutaj można przez rezystor pomiarowy. Linia wspólna z trzema pierwszymi pinami, czyli 12V. Kości Samsunga. K478 bla 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 bla, czyli kości Samsunga 1-gigowe. Dobra, otwieram ją do końca, poczekajcie. Byłem na chwilę, tylko shortsa nakręciłem do tej karty, którego opublikuję wcześniej, a film będzie opublikowany w niedzielę. Chyba będzie opublikowany, nie wiem czy tu będzie materiał na to, żeby to opublikować, więc dobra. Rozkręciłem, możemy ją otworzyć i zobaczyć co jest z drugiej strony, bo tam też widziałem spaleniznę, więc no ciekaw jestem, bo tu jest grubo z tej strony. A z tej strony, no tak, zapomniałem, że tutaj nie ma po obu stronach kości, więc tutaj nie ma termopadów. I tutaj mamy, co my mamy? Na oko. Bierzemy na oko. Dobra. Znaczy tak, gdybyśmy właściwie usunęli z niej tutaj zwarcie zupełnie, tak? Wywalimy w ogóle ten port może. Musimy, nie ma opcji, musimy wywalić ten port. A, to zostaną tylko, kurczę, bo tutaj tak, bo to są dwa akurat, dwa HDMI-ki, zwróćcie uwagę na to. Tamto przepalanie po drugiej stronie jest tak, że to są porty HDMI, dwa porty HDMI i to są, a tu są display porty i moglibyśmy pokusić się o to, a może nie będziemy mieli w ogóle wyboru, jeśli w ogóle da się ją jakkolwiek tutaj doprowadzić do użyteczności, to, że chyba będziemy musieli to wywalić mimo wszystko, bo tam po drugiej stronie coś czuję, że to tak jak u Szymona na kilku filmach i też lubię te oglądać, te dłubanie w laminacie do momentu, kiedy nagle widzisz prześwit na drugą stronę. To jest czasami śmieszne i banalne, ale ja w swojej bardzo krótkiej karierze nie nazywam... Dobra, inaczej. Miałem też taką sytuację, w której na przykład naprawiałem żonie wzmacniacz. Ona jeździ Volvo i ma wzmacniacz Bauer Wilkins. Słuchajcie, ten wzmacniacz kosztuje jakieś chore pieniądze, więc... A spalił się tak, że poszedł dym. I tu była, bym powiedział... Tam chyba nawet gorzej to wyglądało, naprawdę, tylko że wiecie, tutaj to jest sprzęt wrażliwy, no tam trochę mniej, to jest wzmacniacz, tam był wzmacniacz i tam skończyło się właściwie na wymianie kilku, nie pamiętam, chyba dwie cewki jakieś duże, nie cewki, diody takie duże, dużej mocy i chyba MOSFET lub dwa, natomiast w linii zasilania można było palec włożyć w linię zasilania, taka dziura wyszła, ale usunięte zwarcie, ominięcie zasilania, jakiś tam układ zabezpieczający, ja wiem, że to jest ważne w samochodzie i tak dalej, natomiast dało się to uratować, gdzie ktoś by powiedział szaleństwo totalne i nieporozumienie w ogóle, żeby dużej części płyty w ogóle nie było, w ogóle zostało wywiercony otwór i działa, ale działa i jeździ i gra. I w kieszeni prawie 10 000, tak? Bo to sprzęt są drogie, więc tutaj będziemy próbować, zobaczymy, będziemy próbować, przyjrzymy się w ogóle, przejdźmy na mikroskop, co? No i cóż, fajne? No jest jakie jest, no co zrobić? Zastanawiam się, jak tu się do tego dobrać w ogóle. Co, od razu szlifujemy? Nie, dobra, oczyścimy to w ogóle. Dobra, trzeba to oczyścić. Nie wiem, jakiś tam czy IPA, czy KT6, czy wszystkiego, co się da. Tutaj dziękuję za uwagę względem szczoteczki i że są lepsze rozwiązania na AliExpress, jak i tańsze, jak szczoteczki dedykowane. A to chyba Szymon też wspominał właśnie i też używa takich szczoteczek, znaczy nie takich, bo kiedyś to były takie. Mam na dole jeszcze soniczną, ale rzadko ją używam, więc no słuchajcie, lista zakupów robi się coraz dłuższa, naprawdę, bo tak, dostałem fajną informację na temat podgrzewacza, który nie musi kosztować strasznie dużo, a może być dobrym podgrzewaczem. Dostałem namiary na dobrą lutownicę, dostałem namiary
na dyszę pod kątem. Dziękuję. Że serio, że naprawdę o tym nie pomyślałem, to dobra, nieważne. I kilka fajnych jeszcze innych uwag i mówię, i ta lista zaczyna rosnąć i rosnąć i rosnąć. Więc, ale to uwierzcie mi, naprawdę uwielbiam czytać wasze komentarze. Dobra, wracamy, musimy to wyczyścić, przynajmniej oczyścić jako tako, dobra. Wiem co jeszcze i muszę, bo tak, też, ale to widzicie, to tak jest, jak człowiek już w moim wieku zobaczycie, że to tak już będzie, żeby pewne rzeczy będą wam uciekać. Zamówiłem, bo mam kamerę zamontowaną na mikroskopie, natomiast ona miała zbyt duże zbliżenie, więc musiałem kupić soczewkę, która spowoduje, że oddali tak, to ujęcie. I kiedyś kupiłem 0,5x i to jest 0,5x na maksymalnym oddaleniu, więc sorry. I ostatnio, tamtą kupiłem w zeszłym roku i tak sobie ostatnio przeglądam, myślę, kurczę, dobra, może jak będę nagrywał, to może czas kupić też faktycznie tą soczewkę, bo to niekomfortowo się to pokazuje, tak? Fajnie byłoby pokazać ten większy obszar tej płytki, więc no i wszedłem, poszukałem, znalazłem, totalnie zapominając, że ja mam już jedną i zamówiłem identyczną taką samą, też połówkę, która, mam dwie takie, mogę komuś oddać, jak się komuś przyda, więc dobra, wracamy do roboty, bo tu może ja powinienem zmienić w ogóle kanał na nie naprawę elektroniki, a nie wiem, prowadzić z Tomaszem Piekielnikiem jakiś kanał czy coś. Pozdrawiam też. Albo Balt TV, tam też się dużo gada. Gaduła. Ty, ale Szymon też zrobiłeś się trochę gadułą, wiesz? Jak oglądam twoje stare filmy, to tam mniej mówiłeś, ale domyślam się, że wszystko zmienia się wraz z doświadczeniem, wraz z godzinami przebytymi przed kamerą, więc... Ale spoko, bardzo, bardzo fajnie się ciebie ogląda. No, może czasem życzyłbym troszeczkę więcej optymizmu jednak, bo wiele napraw, których skazane są gdzieś na niepowodzenie, jednak udaje się naprawić, więc... Ale każdy robi jak chce i jak lubi. Dobra, tu ja nie wiem, będę chyba pod wpływem gadania już chyba przesadziłem z tym czyszczeniem, co? Co nie? To i to i to i to i to i to. Czekajcie, muszę odpalić swoją super lutownicę. Zaraz będziemy się wspomagać. Nie, dobra, czekajcie, grot zmienię może. Gdzie jest moja guma? Tu jest guma. Chod w łapę. I jedziemy.
Nie idzie mi dzisiaj to nagrywanie. Znowu jak naciskam, to myślę, że nagrywam, gadam, potem patrzę, o nie nagrywam, więc dobra. Wypadło, znaczy wyskoczyło, wylutowało się. Czekaj, no czy ja to wylutowałem w sumie? Patrzcie, czekajcie. Kurczę. O. Panie, robimy co możemy. Czuję jeszcze jakieś druty. Oj, ciemność widzę. Ciemność z każdej strony. Dobra. Bierzemy urządzenie kosmetyczne. Gdzie ona jest? I jedziemy. Jedziemy z ciężkim sprzętem. Nie ma co tu czekać. Już jestem na wylot. Widzicie dobrze? W miarę? W miarę. Chyba końcówkę trzeba zmienić, co? To jedziemy teraz z grubym kalibrem, żeby nie było. Dobra, przechodzimy na cienki kaliber znowu chyba, czekajcie, a zaraz zobaczę co ja tu mam jeszcze. Chyba węgiel się kończy, co? Co wy na to? Teraz musimy pozabierać te... Dobra. Ja uważam, że czas zrobić jakieś pomiary. Dobrze, że nie widzicie, jak tu bałagan się robi.
Dobra, dobra masa, wszędzie pewnie, gdzie nie dotkniemy to będzie masa, teraz czerwoną tą sondą. Gdzie mieliśmy zwarcie, kto pamięta? Na 12 nie mieliśmy, na Peksie nie mieliśmy, ale mieliśmy za to na... Gdzie my mieliśmy? A, tutaj, czekajcie, tu mieliśmy. A, mieliśmy przeanalizować ten board view, zaraz się okaże. Dobra, sprawdźmy 1,8 V, co? Sprawdzimy 1,8. 200 milionów. Coś się zmieniło. Było 0. I tu? No to co, tu będzie to samo. O, tyle się zmieniło, że... Przejrzałem sobie tą płytkę ze schematem board view, szukając tutaj zwarcia na tej linii 5V, a tak naprawdę to też pod mikroskopem dokładnie przyjrzałem się tej okolicy i słuchajcie, i tutaj znalazłem kondensator, który jest pęknięty. On tutaj, no, dostało mu się mocno, tak, bo jak poszło przepięcie, a on jest jakby tutaj pomiędzy no, linią 5V i masą, która jest, już wam mówię, a zresztą czekajcie, pokażę wam to na board view, bo ja tak fajnie nałożyłem to jedno na drugie. O, i będziecie widzieć, nie? Bo to jest ze schematu i tu chodzi o tą podświetloną na czerwono kondensator. Chodzi o ten kondensator tutaj, o ten, który jak przyjrzałem się pod mikroskopem z bliska, on jest pęknięty. I on tu jest tak, że tu ma linia jest 5V, tu jest, a tu jest masa, tak? I wylutujmy sobie to, znaczy wylutujmy sobie ten kondensator. Ja już wiem o tym, że po wylutowaniu tego kondensatora zwarcie tutaj po stronie 5V ustało. Znaczy po stronie portu HDMI. Czekajcie, już go szybciutko wylotuję, nie zmieniając nawet grota. Masa złapana i tak, tak jak mówiłem, tu jest masa, zwróćcie uwagę na to, masa. A tu jest ta linia 5V, która była zwarta i teraz możemy sobie ją sprawdzić. 55 kΩ. Tak? Znaczy, o tyle dziwnie, że ale tutaj chyba nie ma, tu jest jeszcze tylko jeden mały kondensator. I pewnie dlatego, i w tej linii tutaj chyba już koniec tych kondensatorów. Dlatego nie ma tutaj takiej sytuacji, że się powoli rośnie nam wartość oporu. Nie ładują się tutaj już kondensatory, bo tu już właściwie ich nie ma, nie, w tym obwodzie, ale dobra, usunęliśmy to zwarcie po tej stronie. Idziemy do tego wylutowanego power switcha. I było to tak. To jest nasza linia, która jest ta 55 kΩ. Wspólna tutaj z linią tego kondensatora. Zresztą widać. Tu jest masa. To już wiemy. I tu jest 5V włącznik, czyli switch. Sprawdźmy sobie go. No i pięknie, tutaj jest wysoko, więc jest ok. Tu jest linia 5V. I ona jest zwarta do masy.
Słuchajcie, dopiero zobaczyłem też na drugiej stronie tej płytki, bo tak bardziej koncentrowałem się tu od strony GPU, czyli gdzieś tutaj wyszukując wszelkich tam zwarć i tak dalej, ale tak po schemacie jak pojechałem po board view, to ta strona, patrzcie co tu jest w ogóle. Patrzcie jak ona tutaj oberwała ta płyta, ona jest, to jest szrot, niestety jest szrot, bo patrzcie jakie pęknięcie tu jest, które idzie tędy. Tu mamy pęknięty jakiś, nie wiem, tranzystor. Nie wiem, zdajemy to na razie, ale to nic dobrego tutaj się nie dzieje, bo to nawet pęknięta taka płyta, jak będzie się nagrzewać, to będzie tak niestabilna. Zdejmuję to. Wszystko. Wszystko chyba trzeba stąd zdjąć. Ten kondensator tak samo. Osiem kW5. Tego na schemacie akurat nie ma na board view. Tu też nie, to nie jest dobra, to ścieżka. Dobra, i ten kondensator, co my tu jeszcze mamy? Tu mamy pęknięcie. Nie mamy kondensatorów więcej. Na razie nie, tu jeszcze mamy rząd, ale dobra, na razie sprawdzimy. Gdzieś O to? zielone. Gdzie zielone? Uważaj. Gdzie zielone? Zielone Tu? LO. Nie, OL. To. Tak. A, bo to jest... Jak jest 0, to jest zwarcie. Jak jest zwarcie, to jest niedobrze. Znaczy to zależy. Ale teraz ja szukam tak, żeby nie było zwarcia. Nie wiem, jakąś tą linię trzeba byłoby zupełnie odciąć. Kolejne rzeczy do zdjęcia. Przy porcie PCI Express. MOSFET i kondensator. Chyba ostatnią próbę robię, czyli jeszcze zdejmę ewentualnie. W sumie mógłbym szybciej może unieść tą cewkę, co? I zobaczyć. Nie, dobra. Zdejmę kondensatory, bo tutaj jakby strzał poszedł, to i kondensatory mogły dostać. Tam jakby pęknięcie widać na jednym. Czy zarysowanie? Tu widzicie? Na tym. Brud. Dobra, brud. Zdejmujemy. Dobra. Chyba ostatnia szansa, naprawdę, bo tracę tutaj, chyba to GPU nie przeżyło jednak. No ale cóż. 3, 2, 1.
I dupa. Nie ma szans. No i to wygląda w taki sposób. Czekajcie, bo tego nie widzicie. Nie widzicie, bo ja chcę wam powiedzieć. Miernik tu macie na dole. Znaczy miernik, nie miernik, tylko zasilacz Skorada macie ile w tej chwili. Bo tak, po pierwsze, podpiąłem się pod VDD PEX i wstrzykuję, żeby sprawdzić, czy coś się nie grzeje. No i przeglądałem całą płytkę, zresztą pokażę wam, tak? No już widzicie od razu, tak? To ja już nie muszę tego wam chyba opisywać. A jak ktoś nie wie, to chyba zły scenariusz jest taki, w którym nagrzewa się GPU z jednej strony tylko, czyli tu lewy górny narożnik. Po pierwsze, no 3,4 ampera to jest za dużo prądu. Starałem się tu coś znaleźć, patrzcie jak się przewody grzeją. No i niestety, tutaj refleksy jakieś, to tam nie patrzymy na to. No ewidentnie, tak? Ewidentnie lewy narożnik GPU. Więc, no co? Bez okularów babci. Dobra, to jeszcze 1.8, co? No może trochę zmniejszę, bo tutaj ustawione jest sporo amperaż. I lecimy. Ale wsys. No i co? Co z tego, że wsys, jak patrzcie tutaj, znaczy patrzcie, tu nic nie widać. To mój palec, sorry. Dobra. Latam tą kamerą jak... Dobra, poczekamy chwilę, zwiększę tutaj amperaż i zobaczycie zaraz jak tu będzie fajnie się nam tu... O, 3 ampery. Zresztą widzicie. 3 ampery, 0,9 V. Już ja widzę. Widzicie już jak się rozgrzewa? Widzicie też. To samo miejsce. To samo miejsce. Zwiększymy jeszcze? Zwiększymy, a co? Będzie szybciej. Znaczy, może macie inne zdanie na ten temat. Moim zdaniem ten GPU jest uszkodzony, więc chętnie, nie wiem, jeżeli uważacie, że można nadal próbować go jeszcze ratować, to tą kartę, to mówcie. Nie mam GPU do przeszczepienia. Dobra, nie ma co tutaj dłużej wygrzewać, bo to przecież no widać, tak? Linia VDD PEX nagrzewa ten sam dokładnie obszar. Linia 1.8 tak samo, lewy górny róg. Dziękujemy. Ale próbowaliśmy, tak? Żeby tu chociaż pamięci były 2-gigowe, tutaj są 1-gigowe pamięci, więc na tą chwilę jako dawca ewentualnie tutaj jakiś tam Drymosów, jeśli już. Dobra, dobra, wracamy do głównej kamery. To podsumujmy sobie szybko ten odcinek, w którym wystąpił pacjent, którego nie udało się nam uratować, ale już tak bywa. No, przepięcie było olbrzymie, tak? Tam dziura jest zrobiona duża. Pokażę, no. Tutaj w tym miejscu nie ma już tego, nie ma zwarcia.
Nie ma tutaj, to zwarcie zostało usunięte, ten cały węgiel, który tam występował, również został usunięty, więc myślałem, zawsze była taka nadzieja, że się uda, tak? Natomiast było tak duże przepięcie, że ten port był stopiony, więc było ryzyko, podjęliśmy wyzwanie, stwierdziliśmy, że się nie udało i idziemy dalej, tak, do kolejnego odcinka. To co? Kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że widzieliście i skomentujcie ewentualnie, bo w trakcie tego odcinka wykorzystywałem kartę 3090 i robiłem na niej tą czołówkę do tego filmu, więc mam nadzieję, że ta czołówka się pojawiła. Jeżeli się nie pojawiła, to sorry. Pokażę może w następnym odcinku. Powiedzcie mi, co myślicie na temat takiego wstępu do filmów, na przykład króciutka czołówka robiona na kartach tych, które tutaj, które są naprawiane, które są modyfikowane i tak dalej. Trochę, żeby było śmiesznie, trochę, żeby było ciekawiej, trochę inaczej, a potem będziemy przechodzić już do konkretów, jeżeli chodzi o odcinki. Także komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, żebyśmy mogli się wspólnie tutaj rozwijać na tym kanale. I teraz jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za ten wspólny odcinek. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale Siema Szkola. Cześć, hej!